Hej, witam się z Wami na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na przedługaśny filmik, bo nie da się, żeby on mi wyszedł krótszy. Z moimi takimi ulubieńcami do makijażu, których używam od lat, które bardzo lubię, lub nie od lat, ale naprawdę od bardzo długiego czasu. Także jeżeli interesuje Was taki filmik, proszę o pozostanie ze mną. Będą to moje ulubione podkłady, będzie pudrowo, będzie korektorowo, coś tam do brwi, oczywiście róże ulubione i jakiś tam bronzer nawet się znalazł, jakiś tam rozświetlacz, są również moje ulubione cienie do powiek itd. itp. Także jeżeli Was interesuje taka zawartość, proszę jeszcze raz, żebyście zostali ze mną. Zacznę od ulubionych podkładów. Słuchajcie, nie będzie tajemnicą, bo chyba o nim gadam najczęściej. Ulubiony podkład to jest ten właśnie podkład z L'Oreal, który wygląda przepięknie na skórze, jest delikatny, jest taki ujednolicający skórę. Bardzo ładnie wygląda, uważam, na skórze dojrzałej. Sprawdza się bardzo dobrze. Mam go w różnych odcieniach. Kupuję zawsze na jakichś stronkach, gdzie jest taniej, nie kupuję w drogeriach, no chyba że jest przecena. Jest to któreś z kolei moje opakowanie. Bardzo lubię bardzo również go stosować do przyciemniania innych podkładów, jeżeli aktualnie mam na przykład w ciemniejszych wersji, bo świetnie się do tego sprawdza. Również bardzo dobrym moim ulubionym podkładem i to jest taka ciekawostka, bo ja go kupiłam za jakieś 4 funty, może 4,5 funta na Amazon. Firma się nazywa Profusion i ja mam go w kolorze Fair 120. Jeżeli znacie ten podkład, dajcie mi koniecznie znać. On troszeczkę ma za jasny kolor, ale ja go, jeżeli już muszę przyciemnić, tego stosuję go właśnie z tym moim L'Oreal. Bardzo ładnie wygląda na skórze. Mam wrażenie, że bardzo jest podobny w swoim takim wykończeniu do mojego podkładu z Guerlain, tego terrakota, ale ta terrakota niestety nie jest moim ulubionym podkładem, bo źle wygląda, jeżeli mam wyjątkowo przesuszoną skórę. No wprawdzie wtedy nic się dobrze nie prezentuje, ale wyjątkowo terrakota się do tego nie nadaje. Ale ten Profusion jest świetny, trzyma się cały dzień, ładnie wygląda naturalnie na skórze, nie robi jakiejś maski. Wow, naprawdę fajny podkład. Następnie będzie podkład, którego używam najdłużej w swojej przygodzie makijażowej. I nie wiem, czy to nie jest już jego któreś z kolei opakowanie. Teraz jest następne. Mowa o szacie graficznej. Teraz będzie już następne, już są szklane. To jest Guerlain i Parure Gold. To jest jeden z najlepszych podkładów w ogóle, tak jak mówiłam, miałam do tej pory. Przepięknie stapia się ze skórą. Ja go bardzo często mieszam, dlatego mam dwa odcienie, bo mam odcień 01 i 03. Jak jestem bardzo blada, to ta 01 będzie w sumie dobra, ale zawsze sobie mieszam te dwa, bo tak wygląda najlepiej. To jest podkład, który przepięknie wygląda z godziny na godzinę, ładniej na skórze, bardzo naturalnie, bardzo się ładnie stapia. Mam wrażenie, że pielęgnuje, ją rozświetla. Oczywiście to może takie złudne moje wrażenie. Często, gęsto oczywiście ja go kupuję zawsze jak jest jakiejś promocji, bo na stronie Guerlain one są przeważnie w normalnych cenach, a w jakichś takich stronkach można kupić je w dużej promocji, także wtedy kupuję. I tak jak mówię, ja nie wiem, które to jest moje opakowanie, ale podejrzewam, że no jest on ze mną długo, więc któryś z kolei. A średnio mi wystarcza, naprawdę ja używam tego ociupinkę, tego podkładu, on mi starcza, ja już ją mam ponad rok czasu, ojej, nawet więcej i on jest naprawdę w genialnym stanie wciąż. Dobrze, i teraz przechodzę do takiego mojego ulubieńca, ale wiecie co? On jest dosyć ciemny w swoim kolorze, w swoim odcieniu. To jest, wiecie co, ja mam taki przyrząd dzisiaj. To jest Dr. Yard Premium Beauty Balm Light Medium i on jest troszeczkę dla mnie za ciemny, nawet powiedziałabym bardzo za ciemny. I wygląda bardzo ładnie na skórze, jeżeli go połączę z czymś bardzo jasnym. To wtedy naprawdę każdemu podkładowi nadaje takiej aksamitności. Naprawdę do tego się świetnie sprawdza. Także go wyciapię w ten sposób, ale chyba kupię sobie jeszcze jaśniejszy odcień, bo przepięknie nawilża skórę. Jeżeli używam go samego, no w tej chwili akurat nie mam takiej opalonej skóry, więc już nie oszukujmy się, nie będę go używała, bo będę wyglądała bardzo nienaturalnie. W każdym razie sam w sobie jest bardzo dobry, bardzo ładnie nawilża skórę, to jest przede wszystkim taki jego plus, także Dr. Yard BB Premium Beauty Balm sprawdza się świetnie. Następnie korektory. Mam 4 korektory, których używam najczęściej, które najbardziej lubię, które mi się najbardziej sprawdzają. Pierwszym z nich oczywiście Maybelline, mój ulubieniec, ten, który jest znany na YouTubie od lat.
Mam go w odcieniu 01. Urwałam wprawdzie mu tą gąbeczkę, bo ona mi tak przeszkadzała, była za duża. I za dużo wtedy sobie nabierałam tego produktu. Uwielbiam go sobie tak nałożyć pierw pędzelkiem, lekko rozetrzeć, lekko tak wklepać, a później jakimś, czy tam beauty blenderem, czy jakąś gąbeczką dopasować. Bardzo takim moim miłym zaskoczeniem jest korektor z Kiko i to jest korektor, który się nazywa Full Coverage Dark Circles Concealer. I powiem Wam tak, ja jak go kupiłam, jak zamawiałam na stronie, bo nie mam tutaj Kiko stacjonarnie, to ja myślałam, że ten odcień jest dużo jaśniejszy i tak na początku mówię, aha, no już odsyłać go nie będę, bo mi się nie opłaca, chociaż mogłabym, ale zobaczę, jak się u mnie sprawdzi, bo on jest dosyć ciemny. Myślałam, że on będzie za ciemny, ale wiecie co, do kamuflowania cieni pod oczami to się nadaje właśnie taki kolor świetnie. Bardzo ładnie ten korektor się tak rozciera na taką kremową, tak kremowo się rozciera. Bardzo ładnie zostaje na skórze, tak przykrywając wszystko, co ma przykryć, nie zbierając się w zmarszczkach, ale też ja nie ładuję nie wiadomo jakiej ilości. Świetnie się spisuje również jako baza pod cieni, także bardzo, bardzo się polubiłam z nim. Bardzo dobrym korektorem jest, takim miłym zaskoczeniem jest ten z Eveline rozświetlający. On się nazywa Wonder Match, na pewno go znacie, bo to jest polski produkt, więc na pewno dostępny w drogeriach w Polsce, więc i na YouTubach na pewno mnóstwo o nim było wiadomości. Ten korektor jest w odcieniu 10 wanilia, czy 01 wanilia? 10 wanilia, vanilla, nie wanilia, nie nazwą po polsku, tylko tak z angielska, czy jakiemuś tam. Czyli tak, korektor. Korektor jest taki w sobie bardzo jasny, ale chciałabym kupić go jeszcze w jakiejś ciemniejszej wersji. Zobaczę, kiedy się może coś trafi. Na razie wykańczam to, co mam. Bardzo ładnie też tak kremowo się rozprowadza i dodatkowo zauważyłam, że ten korektor ma bardzo duże właściwości nawilżające, także no same ochy i achy, jak widzicie. No i jeszcze, żeby było mi mało, to mam następnego ulubieńca, to jest Elf i ja mam go w odcieniu, lupa idzie oczywiście w akcji, 15W i ten odcień jest troszeczkę dla mnie za jasny, ale ja go też kupowałam nie stacjonarnie, tylko online, bo u mnie oczywiście nic nie ma, tu jest właśnie ten korektor z Elfa, ale on przepięknie rozświetla skórę pod oczami, przecudownie, także to jest taki mój ulubieniec, też ją nawilża. On też wiele razy był polecany na jakichś takich amerykańskich YouTubach, tylko też wiecie, to też trzeba wszystko patrzeć inaczej na te polecajki, bo często gęsto to są filmy, które się poleca, żeby sprzedać po prostu kosmetyki. Także na to też trzeba inaczej patrzeć. Dobra, i teraz dziewczyny i chłopaki, pokazuję Wam moje ulubione pudry. Będzie też tego niezły zestawik, ale też to jest taki zestawik, który mam od lat, który uwielbiam. I będzie tak. Varieté, moja ulubiona wersja, ta rozświetlająca, ona jest taka lekko różowa, Eveline. To jest naprawdę bardzo dobry puder, który przepięknie wygląda na twarzy, który ładnie utrwala, co ma utrwalić. U mnie się spisuje bardzo dobrze. Może nie jest takim pudrem, który nie wiadomo jak długo matuje i nie wiadomo też jak długo jest takim, nie pozostaje na skórze może przez tak długi okres, jak ten mój ulubiony, o którym zaraz powiem, ale również jest bardzo dobrym pudrem i tak jak mówię, to jest moje drugie opakowanie, a to już jest na wykończeniu. Drugim ulubieńcem, którego używam od lat, to są moje kuleczki z Guerlain i to są kulki meteoryty w odcieniu Clair 2 Clair Light, czyli to są takie zwykłe, ta wersja po prostu ta multikolorowa. Bardzo lubię, to jest puder wykańczający, który zawsze upiększy każdy makijaż. Mam od lat, nie rozstaje się, uwielbiam po prostu te meteoryty i to starczy na całe życie, uważam, mi to pudło. Następnym moim ulubieńcem jest puder z Givenchy i to jest puder, którego używam namiętnie codziennie, praktycznie od kiedy mam. No i na pewno będzie kolejne opakowanie, jeżeli kiedykolwiek mi się skończy, ale chyba kiedyś się skończy, może za rok. Może nawet wcześniej, bo go używam naprawdę bardzo często, ślicznie wygląda na skórze, przepięknie, rozświetlająco, robi taki blur na twarzy, no bardzo go lubię, naprawdę dziewczyny, świetny puder. Ja mam go w odcieniu 2. I mój następny ulubieniec jest takie bardzo miłe zaskoczenie, chociaż nie używam go od nie wiadomo jak długiego czasu. To jest Wonder Match z Eveline Cosmetics.
to jest puder transparentny z ametystem, z pyłem ametystowym. Powiem Wam, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego pudru. Przepięknie wygląda na twarzy, przepięknie matowi skórę, ale w taki sposób bardzo delikatny. Dzisiaj go znowu mam na sobie, bardzo, bardzo się polubiłam z tym pudrem. On ma taką fajną, ma takie fajne puzderko. Tutaj się otwiera je i po prostu tutaj sobie naciskamy, żeby wydostać ten produkt gąbeczką. I po prostu tak, o, można sobie go na skórze rozprowadzić i od razu wygląda się na bardziej aksamitną. Tak, takie moje wrażenie. Bardzo lubię ten puder. Dobra, i teraz przechodzimy do, a niech będą brwi. Mam dwa ulubione produkty do brwi. Mam jeszcze takie fajne jakby mydełko, czy tam wosk do brwi z Elfa, ale to nie jest też taki produkt, który stosuję codziennie, ponieważ to trochę wymaga czasu, a ja rano nie mam czasu. Ale bardzo fajnie się sprawdzają te dwa produkty na brwiach u mnie. To jest firma NYX i mam dwie rzeczy. Jedna z nich to jest kredka w odcieniu brunette, a druga to jest ten ich słynny pisak do brwi Lift and Snatch. I to jest napisane, że to jest też brunet, także mam dwa te same odcienie. Jeżeli chodzi o ten pędzelek, on jest niezniszczalny, to jest starcza na wieki, bardzo cienki, bardzo piękna aplikacja, zostaje naprawdę cały dzień, utrzymuje się. A jeżeli chodzi o ten ołówek, on ma na końcu taką szczoteczkę, też się przydaje i jest taki bardzo cieniusieńkim pędzeluniem i jest naprawdę bardzo precyzyjny, bardzo dobry i bardzo trwały i nie jest rudy na moich brwiach, co jest najważniejsze. Też ciężko dostać taką nierudą kredkę porządną. I jeżeli chodzi jeszcze o brwi, to wiecie co, nie wzięłam jednego produktu, którego używam najczęściej. Nie wiem, jak to się stało, on mi chyba gdzieś wypadł po drodze. A nie, mam go ze sobą. Produkt, którego używam najczęściej. I to jest mój produkt number one. Słuchajcie, to jest Maybelline, ulubiony mój Express Brow. Bardzo lubię ten produkt. Tutaj mi się wszystko pozdzierało. Mam to już bardzo długo. Na pewno więcej niż rok czasu. Wciąż tam w środku wszystko jest. Cudowna ma ciepłunia szczoteczka. Fajnie to wygląda na brwiach i utrwala, i przyciemnia. Także jeżeli chodzi o taki szybki makijaż brwi, coś tam, żeby tylko zarysować, to jest taki mój numer jeden. I teraz przechodzę do rozświetlaczy. Mam dwa ulubione rozświetlacze. Ten mam od lat. No nic się z nim nie dzieje, nadal go używam. Ja nie wiem, ja go na pewno przez następne 20 lat jeszcze nie zużyję, bo no nie mogę go zużyć, bo tutaj nie widać żadnego zużycia praktycznie. Mowa o rozświetlaczu z firmy MAC. Czego ja tego nie mogę otworzyć? Ach, już. On jest w takim złotym kolorze. Zaraz Wam odczytam, co to za jeden. To jest Whisper of Guilt Extra. Tak. Ale wiecie co, to nie ma, to jest chyba nazwa tego. To jest taki cudowny, złotawym odcieniu. Tak jak mam ten z Rare Beauty, tak wolę ten. On ma taki złotawy blask. Ja mam dzisiaj go znowu na sobie. Ja go też nakładam bardzo mało. On daje niesamowitą taflę, niesamowite rozświetlenie, wygląda pięknie. Cały dzień się utrzymuje, jest cudowny. A jeżeli chodzi o taki mój ulubieńca również drogeryjnego, mam rozświetlacz z Eveline Cosmetics. Oni naprawdę mają fajne produkty. I słuchajcie, tu będzie Champagne 01. To jest rozświetlacz wypiekany, cudowny. Nie wiem, czy o nim dużo jest na YouTubie, czy nie. Cudowny kolor. Jest dużo jaśniejszy od tego z Maca. I ja często też właśnie ten żółty, makowy, jeżeli jest mi za żółto, to nakrywam właśnie tym i to wygląda przepięknie, żeby mi było mało jeszcze. Uwielbiam te dwa produkty, też również się utrzymuję cały dzień, ale też ja nie robię nie wiadomo jakiegoś makijażu sobie, nie zrozumcie mnie źle. Tak, i jeszcze, jeżeli jesteśmy jeszcze przy twarzy, to mój ulubiony produkt, nie może zabraknąć moich ulubionych róży. Oczywiście o nich wiecznie mówię, więc już nie będę się powtarzała. Osoby, które do mnie zaglądają, to już nie chcę na pewno tego słuchać. Cudowne są te róże z Revolution. Cudownie wyglądają. Ja dzisiaj znowu mam na policzku jeden z nich i to jest ten, który praktycznie nie schodzi mi z gęby, tylko non-stop go nakładam. Uwielbiam. Bardzo przystępna cena, pięknie wyglądają, są takie lekko rozświetlające, a jeszcze lepiej wyglądają, jeśli są użyte z tymi dwoma różami.
z Elf. I to są te nowości Elfa. Nie mam też ich nie wiadomo jak długo, bo może z miesiąc czasu, ale uwielbiam, nie rozstaje się, po prostu cudowne są te produkty. Przepięknie rozświetlają. Mam jeden róż od Charlotte Tilbury i uważam, że no nijak się ma do tych produktów z Elfa. Naprawdę cudowne produkty. Oj, by mi spadło coś. Także to są moje ulubione. Tam jakieś numery jak będą, to oczywiście Wam podam wszystko w linkach na dole. I słuchajcie, jeżeli chodzi o bronzery, to mam dwa takie kremowe, ulubione produkty. Ten to jest właściwie taki w tym właśnie, w tej gąbeczce, również z Elfa. I mam ulubiony, taki ładny, o którym też wiecznie mówiłam, w takim kremie. On nie jest zimny, jest taki ciepławy, ale ja też nie robię z siebie takiej chłodnej osoby. Wolę tak jakoś się lekko przybronzować. Jest to bardzo trwały produkt. Używam praktycznie codziennie, no chyba, że nie mam czasu rano, no to wtedy tylko tam, ale to też jest chwilka, odrobinka, on już jest roztarty, ładnie wygląda na skórze, także to jest mój ulubieniec. No i żeby nie było, mam jeszcze paletę, którą bardzo lubię, którą stosuję bardzo często. To w gruncie rzeczy bardzo lubię ze względu na te dwa produkty, którym właśnie tutaj jest ten piękny bronzer w takim odcieniu takiej opalenizny. On wciąż jest taki ciepły, ale mi o taki chodzi. I ten piękny róż tutaj, który też bardzo lubię, bo on jest taki rose gold. Także te produkty bardzo lubię. To jest firma Hourglass Ambient Lighting Edit Sculpture. Ale wiecie co, ja się nie znam na tym, czy to jest jakiś numer, czy to jest nazwa tych palet, bo też nie jestem jakąś taką amatorką kupowania wszelkich nowości. Ta mi służy już na pewno od 2 lat. Także służy mi, jestem niezadowolona i czasami można kupić w naprawdę fajnych cenach, mówię tak, niekoniecznie na stronach producenta, tylko w jakichś tam promocjach. I teraz przechodzę do oczu. Mam jedną paletkę cieni, które bardzo lubię. I to nie są cienie żadne ekskluzywne, to są cienie z firmy Revolution. Zawsze się mylę, czy to jest Revolution Pro, czy jeszcze co innego jest, bo to jest Make-up Mua Makeup Academy. Ja zawsze się mylę, nie wiem, które to są, czy to są Makeup Revolution, czy nie. Słuchajcie, ta paletka kosztowała coś około 3 funtów, a jest cudowna i praktycznie to jest po prostu cudo. Utrzymuje się u mnie cały dzień. Ja dzisiaj mam makijaż tą paletą wykonany. Wygląda jakby był wykonany według mnie, w moim mniemaniu, oczywiście jakąś super piękną paletą. Nie wiem, jaki tu jest numerek, czy one mają numery. 5 odcieni, Desert Bloom. Tak się nazywa ta paletka. Przepiękne są te kolory. Wszystkich używam. Najbardziej używam tego koloru, jeżeli chodzi o taki błysk, bo ten jest taki trochę chłodnawy, ale zawsze mogę pojechać sobie po bandzie i widzicie, taki jest piękny, rozświetlający. Ten również bardzo ładnie wygląda na powiece. Ten do załamania powieki, ten do rozjaśniania albo do takiego do takiej bazy. Ten wygląda również pięknie właśnie do przyciemnienia tu kąciku. Także ta paletka po prostu jest numerem 1 dla mnie. Moim ulubionym takim cieniem kremowym jest cień z Elfa, ten, który kupiłam całkiem niedawno i po prostu to jest geniusz, na którym wyglądają przepięknie wszystkie cienie błyskotliwe, takie błyszczące. Ten bardzo ładnie właśnie tutaj wygląda też na powiece, wygląda w ogóle bardzo ładnie, palcem nałożone wyglądają te cienie. I to jest ten mój ulubiony właśnie taki cień matowy, brzoskwiniowy i można sobie naprawdę cuda wymalować na oczach. To się trzyma cały dzień, to jest genialny kosmetyk. I również moim ulubionym cieniem kremowym, bo wiecie co, zauważyłam, że u mnie cienie kremowe bardzo fajnie się sprawdzają. Jest cień z Bobbi Brown, ale tego to już nie mam nie wiadomo jak długo, ale uwielbiam ten cień. Mój jest w odcieniu Pink Steel i Bark. I ja myślałam, że ten Pink Steel będzie troszeczkę bardziej pink, a on jest bardziej steel i przez to wygląda u mnie troszeczkę dziwnie na oko, bo u mnie zimne kolory nie wyglądają dobrze. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. To jest ten cień. Może on tutaj się prezentuje trochę na różowo, ale uwierzcie mi, on jest bardziej taki wpadający w taki taupe. Ale jako taki toper właśnie na ten różowy, na ten łososiowy kolor wygląda przepięknie, także ja go zawsze tak stosuję i to się trzyma po prostu godzinami. I dzisiaj mam na powiece tutaj dolnej użyłam, tak jak również użyłam tego tutaj
cienia, który jest nie do zdarcia właśnie w tej końcówce. Te cienie są przetrwałe, to są cienie cudowne. Ja mam coś podobnego, kremowego, właśnie ala Bobbi Brown z Kiko i niestety te cienie z Kiko nie są takie trwałe w tym właśnie wydaniu kredkowym jak ten cień jest nie do zdarcia, po prostu trzyma się absolutnie genialnie cały dzień. Żeby mi było mało kremowych cieni, to mam bardzo dobry cień z 3INA. Pamiętacie, jak Wam mówiłam kiedyś, że mam bardzo dobry cień z tej firmy w kremie. To jest 532. On ma taki piękny kolor. Powiedziałabym, że to jest taki złoto szampańskie wpadające w brud. Tu jest ten cień. Wygląda bardzo ładnie na powiece, ale im mniej, tym lepiej. Tak się prezentuje, trochę tak łososiowato, ale wpadająco w brąz taki przyciemniony. Brąz przyciemniony? Brąz. No, coś chciałam powiedzieć i nie wyszło. Dobra, wygląda tak delikatnie. Bardzo mi przypomina jeden paint pod Maka, także bardzo się polubiłam. Ten cień jest oczywiście bardzo trwały. On jest tak trwały. Jeżeli kiedyś widzicie u siebie te produkty z 3INA, chyba tak się czyta tą firmę, one są też w super dragach, to jeżeli macie jakieś możliwość kupienia sobie właśnie jakiejś takiej wersji, nie wersji, tylko w taniej, to naprawdę warto. Ja mam ich na stronce u siebie w newsletterze i tam czasami oni właśnie podają, że mają jakieś tam rewelacyjne przeceny i ja wtedy kupuję coś ewentualnie, bo tak to ja nie wiem, ten cień kosztuje 12 funtów, to jest bardzo dużo, uważam, za cień drogeryjny, ale jest mega trwały. No i dwa ulubione moje cienie kremowe. Ja uwielbiam w ogóle kremowe cienie, ja po prostu się stałam bardzo kremowa od kilku lat. To są cienie od Charlotte Tilbury i powiem Wam, że te cienie są niezniszczalne, one są w genialnym stanie. One mają już 2 lata, no nic się nie dzieje, nie uczulają, więc używam dalej i one są nie do zdarcia. Jeden z nich to jest Pillow Talk, a drugi to jest Rose Gold. Wow, powiem Wam, że chyba wolę ten Pillow Talk, ale ten Rose Gold również jest genialny. To jest tutaj ten cień będzie, zobaczcie, to jest Rose Gold. Wygląda przepięknie na powiece, na zdrowo, wygląda się zdrowo, wyspanie. Bardzo szybki makijaż, bo tylko ciach, ciach, ciach i coś tam załamanie, o ile w ogóle. A to jest Pillow Talk, on jest taki dużo ciemniejszy i tego po prostu starczy mi na następne 10 lat i one się w ogóle ani nie rozwarstwiają, ani nie twardnieją. Także no, jakość tych cieni jest naprawdę genialna, genialna, po prostu polecam Wam, jeżeli są przeceny na stronie Charlotte, to naprawdę warto, bo tak to same w sobie są bardzo drogie, uważam, ale jeżeli są przeceny, to naprawdę warto spróbować. I kolej teraz jest na kredki, mam kilka i to są kredki, których używam bardzo często. Moim największym ulubieńcem i takim najczęściej używaną kredką jest kredka z Maka brązowa, którą mam od bardzo długiego czasu. Już będzie chyba 3. rok tej kredce i ona wciąż jest brązowa. Bardzo taka naturalna brąz, taki naturalny, który mi towarzyszy bardzo często. Bardzo dobrze się rozciera, zostaje na oku, bardzo trwała jest ta kredka, naprawdę genialna jest, nieuczulająca. Moim takim następnym ulubieńcem, który mam w odcieniu takiej zgniłej zieleni, jest znowu firma 3INA i kolor 759. Cudowny kolor i cudowna kredka, która się genialnie spisuje i to jest kredka, która zostaje na oczach cały dzień. To jest ten kolor. Też wielokrotnie o niej wspominałam. Przepięknie się rozciera. Można sobie robić eyelinery, kreski, cudawianki. Następną również z firmy 3INA jest kredka 857 w takim kobaltowym odcieniu. Też można sobie robić cudawianki nią. Naprawdę przepięknie wygląda, jest bardzo trwała. To jest ten kolor. Bardzo dobre kredki. I dwa mam takie ulubione produkty w pisakach. Jedny z nich to jest firma Art Deco i taka przepiękna zieleń. Miałam fazę na zielenie. Bardzo lubię ten eyeliner, jest taki mega precyzyjny, to jest ten kolor tutaj. Bardzo precyzyjny i moja zieleń jest jakaś w jakimś kolorze tutaj. Na opakowaniu coś jest napisane, czy tak, 08 albo 80, nie wiem, którą stronę to czytać. Chyba 08. Bardzo się polubiłam z tym pisakiem. Mam go już na pewno rok czasu i wciąż jest trwały. I ostatnią moją ulubioną kredką, ale wiecie co? To jest firma Foera. Mam również brązową, ale
To jest moje już drugie opakowanie i to jest taki przepiękny pisak w takim granatowym kolorze. Ja bardzo często dostaję komplementy, jeżeli mam na oku właśnie eyeliner wykonany tym pisakiem. Przepięknie wygląda, bardzo długo się utrzymuje i jest takim kosmetykiem, który bardzo ładnie powiększa oko, ten kolor powiększa i można sobie taką fajną linię zrobić, można sobie ładnie udekorować oko, z tym, że on się nigdy mi nie sprawdza z cieniami kremowymi, czyli jeżeli używam cieni kremowych, to lubi mi się rozmazać, także być może jest taka zasada, żeby tego konkretnego produktu nie używać właśnie z kremowymi cieniami, ale jeszcze taka spostrzegawcza jestem bardzo, bo to jest również bardzo tani produkt, że nie można sobie zrobić tutaj kreski tak daleko do kącika, bo lubi wpłynąć tam do oka i wtedy na przykład pozostawić nam jakąś plamę. I ostatnimi rzeczami, które chcę Wam pokazać, jest kilka rzeczy do ust. Nie jestem też taka ustowa, jakby to nazwać, dlatego że nie mam jakichś pięknych ust, ani też na co dzień nie używam żadnych takich pomadek, nie wiadomo jakich odcieniach, ale Charlotte Tilbury uważam, moim skromnym zdaniem, ma bardzo dobre produkty do ust i one mi się bardzo dobrze sprawdzają. Mam dwie absolutnie genialne kredki w takich odcieniach, które lubię i te kredki mają to do siebie, że naprawdę ile razy używałam jakichś innych, to zawsze wracam z powrotem do Charlotte, dlatego że tak, raz, że są niezniszczalne, bo mam już długo i wciąż masa tutaj została, jest w środku, a dwa, to one mają taką konsystencję, że one się nie rozjeżdżają, że one zostawiają ten produkt na miejscu, że to wszystko wygląda tak w kupie, że te usta się tak, nie wiem, nie są takie jakieś ordynarne, nie wiem jak to w ogóle nazwać. I moją taką ulubioną pomadką, którą używam naprawdę bardzo często, jest ta w kolorze Pillow Talk 2 Medium. To jest taka piękna, taki piękny, jak gdyby nude. O nim też wiele w internetach, więc chyba nie trzeba dużo mówić. I to jest bardzo ładna pomadka, która się ładnie utrzymuje, ale też nie wiadomo nie jak długo, bo ja też nie umiem tak utrzymywać pomadek, jak wszyscy mówią, że cały dzień trzyma się na ustach. I następną ulubioną jest pomadka z MAC. I ta pomadka towarzyszy mi też już długo i to jest Fashion Emergency Powder Kiss Liquid Lipstick Lip Color w takim przepięknym odcieniu. Także on mnie wszystko utrzymane jest w takiej samej tonacji, bardzo podobnej właśnie do tej do Charlotte, tylko że to jest taki dużo ciemniejszy. To się pięknie utrzymuje na ustach, bardzo to lubię i bardzo często używam właśnie. Jeżeli chodzi o produkt drogeryjny do ust, to moim ulubionym produktem jest ta z Maybelline w kolorze 40, ale pod warunkiem, że ja ją nałożę pędzelkiem i mam całkowicie suche usta, inaczej po prostu ten produkt się u mnie nie sprawdza, wygląda jakoś tak, tutaj jest ten produkt. Wygląda u mnie tak jakoś dziwnie, lepiej mi się usta, także na początku myślałam, że się jej pozbędę, a potem jak zaczęłam używać po swojemu, to wygląda genialnie, bardzo, bardzo ją lubię. Wow, i to by było wszystko. Patrzcie, wszystko Wam pokazałam, zmieściłam się w pół godziny, a myślałam, że będę gadać, trajkotać co najmniej przez godzinę o tym wszystkim. Także koniecznie dajcie mi znać, czy macie któryś z tych kosmetyków, czy używacie, czy lubicie makijaż też, bo ja bardzo lubię makijaż, bardzo lubię siąść sobie w spokoju naprzeciwko lustra i pomalować się najzwyczajniej w świecie, wyciszyć, zrobić to, co lubię ze sobą. A tak powinno chyba wyglądać życie, żeby robić to, co się lubi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za wszystkie kciukowanie, za to, że jesteście ze mną, za to, że przybyło tyle tutaj nowych osób. Jest to bardzo miłe dla mnie zaskoczenie. Trzymajcie się, do następnych filmików. Pa!